Czy wiecie, który jarmark bożonarodzeniowy mógł zostać uznany w tym roku za najlepszy w Europie? I nie jest to jarmark w Austrii, w Niemczech czy we Francji. Może trudno w to uwierzyć, bo przecież to zwykle w tych krajach organizuje się wielkie jarmarki, które przyciągają tłumy. W tym roku jednak lepszy okazał się polski jarmark w Gdańsku. W tym filmiku pójdziemy na ten jarmark razem, a przy okazji zobaczycie też, jak wygląda Gdańsk. To co, zaczynamy? Do Gdańska wybrałam się w niedzielę. Jest to miasto położone na północy Polski, więc musiałam jechać tam pociągiem. Z Warszawy jedzie się do Gdańska pociągiem tylko 2,5 godziny, więc droga minęła mi bardzo szybko. Poza tym między dużymi miastami Polski, takimi właśnie na przykład jak Warszawa i Gdańsk albo Warszawa i Kraków, kursują bardzo szybkie pociągi, które są nowe i wygodne. W trakcie jazdy drugą klasą dostaje się nawet wodę niegazowaną albo gazowaną, a w pierwszej klasie dostajemy też do tego małą przekąskę. Pociąg nie miał opóźnienia, więc dojechaliśmy na miejsce na czas. Było to jeszcze przed południem i na ulicach nie było jeszcze dużo ludzi, więc mogłam nakręcić dla Was sporo ujęć. A tak w ogóle to jeśli jeszcze mnie nie znasz, mam na imię Ania i jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego. Transkrypcje i ćwiczenia do tego podcastu znajdziesz tak jak zwykle na moim Patreonie. A link do Patreona jest w opisie tego filmiku. Nie wiem w ogóle, czy wiecie coś o Gdańsku, ale jest to bardzo ważne miasto w Polsce. Zajmuje 6. miejsce pod względem liczby ludności, więc jest dosyć duże, ale ważna jest także jego historia, bo to przecież Gdańsk jest symbolicznym miejscem rozpoczęcia wybuchu II wojny światowej, a jednocześnie jest też pierwszym miastem, w którym upadł komunizm w latach 80. Bardzo ciekawa jest też historia Gdańska. Miasto powstało w X wieku i można powiedzieć, że przez cały ten czas trochę zmieniało swoich właścicieli. To znaczy, że należało przez ten cały czas do różnych krajów. W dużym skrócie Polska i Niemcy trochę się wymieniały tym miastem. A był nawet taki czas, że Gdańsk nie należał do nikogo i był uznawany jako wolne miasto Gdańsk. Tak było na przykład w dwudziestoleciu międzywojennym, czyli w tym czasie między I a II wojną światową. W trakcie II wojny światowej miasto zostało zniszczone w 95%. Zastanawiano się więc, czy jest w ogóle sens odbudowywać to miasto. Czy jesteście to sobie w stanie teraz wyobrazić, kiedy patrzycie na tę piękną architekturę Starego Miasta? Bardzo, bardzo lubię Gdańsk. Jest coś takiego przyjemnego w tym, że jesteśmy blisko wody i blisko morza. Jeszcze nie doszłam do jarmarku, jednak trochę się pomyliłam, bo nie jest dokładnie na Starówce, na Starym Mieście, ale przed ulicą Długą, czyli tą najbardziej popularną tutaj. Dlatego zaraz tam idę i Wam wszystko pokażę. Doszłyśmy już na jarmark i właśnie weszłyśmy do jakiegoś miejsca z planszówkami, czyli z grami planszowymi, gdzie można coś zagrać, chyba też wymienić. Chyba tak, można zagrać, można też wziąć jedną z książek półki za nami i poczytać, i zrobić sobie przerwę w trakcie świątecznych zakupów na jarmarku.
A tak swoją drogą jestem z moją siostrą, jeszcze nie powiedziałam tego w tym filmiku. I jak Ci się podoba na tym jarmarku? Bardzo mi się podoba, tak, mimo tego, że jest dosyć zimno i są duże tłumy, także ciężko tutaj dostać się do wszystkich punktów, które chciałyśmy zobaczyć. Lepiej jednak unikać chyba weekendów tutaj i może wybrać się w ciągu tygodnia, bo my jesteśmy w niedzielę, teraz jest niedziela i jednak są bardzo duże tłumy faktycznie, więc trudno jest nawet coś nagrać, ale mam nadzieję, że nam się jeszcze uda. I jakie stoiska widziałyśmy? Jeszcze tylko Wam powiemy. Przeszłyśmy przez stoiska z jedzeniem głównie i piciem, więc co widziałyśmy? Była czekolada na pewno. Tak, gorąca czekolada, grzane wino, oscypki, czyli raczej przysmak z Podhala. Góralskie sery, dla ale tych, którzy też nie wiedzą. różne kuchnie. Widziałam kuchnię holenderską tutaj, jakieś słodycze holenderskie, tak, więc też takie nietypowe przysmaki można tutaj kupić. Potem weszłyśmy w trochę inną część jarmarku, gdzie jest bardzo dużo rękodzieła, czyli różnych wyrobów, na przykład ze skóry, czy mydła ręcznie robione, dekoracje do domu, bombki dekorowane ręcznie. Tak. Zobaczymy, jak będzie dalej, więc idziemy dalej i zaraz pokażemy Wam, co zobaczymy później. Będą te pierniczki, nie? Dobrze. 120 zł. Taka złotówka? Złotówka. O, i akurat mam. Dobrze. Chwileczka? Nie, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję również. I już byłyśmy na praktycznie wszystkich stoiskach. Przeszłyśmy po całym jarmarku bożonarodzeniowym. I jak Ci się podobało? Bardzo mi się podobało. Było bardzo dużo stoisk, tylko mamy wrażenie, że na wielu z nich były te same rzeczy i brakowało nam stoisk z rzeczami, które można było kupić na kogoś na prezent, bo najwięcej stoisk jednak było z jedzeniem, czyli grzane wino, pierniczki, słodycze i inne smakołyki. Tak, to prawda. Ja też miałam wrażenie, że było za mało takich stoisk z materiałami, z rzeczami faktycznymi. Dużo było stoisk z jedzeniem, a myślałam, że może kupimy tu jakieś prezenty świąteczne dla naszej rodziny i niestety niczego takiego nie spotkałyśmy. Ewentualnie pierniczki, które widzieliście, jak kupowałam, były może czymś, co moglibyśmy podarować komuś na prezent, ale mało było takich tego typu stoisk.
Ale myślę, że generalnie jarmark sam sobie jest naprawdę super i świetnie jest zrobiony. Bardzo mi się podobają te uliczki i w ogóle styl tych stoisk w formie domków, różne tematy stoisk, bo na każdym, tak jak widzieliście w tym, co nagrałam, na każdym stoisku jest napisane, czego dotyczy. I myślę, że to jest fajne. I chciałabym mieć taki jarmark w każdym razie w Warszawie. W Warszawie niestety nie mamy takiego fajnego jarmarku świątecznego. Więc myślę, że mimo wszystko warto zobaczyć, warto tu przyjechać. Może w ciągu tygodnia, bo teraz w weekend jednak tłumy też nie pomagają w oglądaniu tych wszystkich stoisk. Ale warto przyjechać do Gdańska. Dawno tu nie byłam i jest to bardzo, bardzo przyjemne miasto. Myślę, że do życia też. Jeśli ktoś z Was żyje, mieszka w Gdańsku, to dajcie znać w komentarzach, czy lubicie Gdańsk. A jeśli tu byliście, to też dajcie znać. A jeśli tu nie byliście, to koniecznie się wybierzcie. Przypominam Wam jeszcze raz o Patreonie i bardzo, bardzo dziękuję moim patronom, osobom, które mnie wspierają tam. Jesteście super. To jest forma wsparcia tego projektu, ale możecie też zasubskrybować ten kanał, to też jest inna forma wsparcia tego projektu, a link do Patrona znajdziecie zawsze w opisie na dole filmiku. I to chyba wszystko z tego spaceru w Gdańsku. Mam nadzieję, że Wam się on podobał. Dajcie mi znać w komentarzach. No i oczywiście wesołych świąt dla Was wszystkich. Do zobaczenia w kolejnych filmikach i do usłyszenia w kolejnych podcastach. Pa, pa!